Dzień dobry drodzy moi, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka. Widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale, bardzo się cieszę, że mi tutaj, słuchajcie, towarzyszycie na tych skrapowych drogach. To jest bardzo miłe i bardzo budujące. Cieszę się bardzo, że jesteście, wszystkim wspierającym z całego serduszka tradycyjnie też bardzo dziękuję, że są razem ze mną. Zachęcam też do wspierania kanału, jeżeli macie ochotę wesprzeć moje działania, będzie mi bardzo miło, bardzo serdecznie do tego zachęcam, czy to dołączyć do wspierających, czy też po prostu subskrybowanie kanału, które też można uczynić. Tam u dołu pokazuje się ikonka, można ten kanał subskrybować, można klikać w dzwoneczek, wtedy nie ominą Was żadne treści, a wśród nich taka nowość. Słuchajcie, jeszcze przypomnę szybciutko, zanim zaczniemy pracę, czyli imieniny cioci Krystyny, albumik, który wchodzi w skład warsztatowego programu lojalnościowego, już jest. Jeżeli ktoś ma ochotę, może dołączyć. Mamy taki ładny stojaczek z nóżkami i słuchajcie, albumik, który pomieści około 150 zdjęć, ma fajne rozwiązania też pop-up, bardzo intuicyjny, taki album, który po prostu wiecie, kiedy patrzycie, wiecie co podnieść, co otworzyć, żeby nie sprawiało problemu. Świetny upominek, fajna niespodzianka, wiecie, niespodzianka, czy to upominek na urodzinki, czy też na jakiś jubileusz. Myślę, że słuchajcie, ten album jest na tyle uniwersalny, że świetnie poradzi sobie z każdą uroczystością. Ja już nie będę się o nim rozgadywać, tylko zostawiam Wam tam linka, żebyście sobie zerknęli do takiej kompletnej prezentacji. Bardzo serdecznie Was zachęcam. To jest ten warsztat przedostatni w tym roku, jeszcze zostanie jeden świąteczny, na który już szykuję niespodziankę, więc też bardzo się z niego cieszę. Tymczasem, moi kochani, zaczynamy dzisiejszą pracę. Jak mogliście zobaczyć na moim shorcie na YouTubie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, tutaj mam takie jeszcze ścineczki, to stworzyłam taką szybką dekorację, buteleczkę. Ja ją troszkę tu przemalowałam, bo mi nie pasowała troszkę do kolorystyki. Użyłam tu kilku rzeczy, jeżeli chodzi o samo stworzenie, bo na szorcie to tak szybciutko, więc jeżeli ktoś chciałby poznać tak więcej tych tajników, czekajcie, mam gdzieś tu tą buteleczkę, o jest, bo tam robiłam dwie, to się jeszcze suszy. Taka buteleczka. Wszystkie moje wyciski z masy smaruję, pędzelkuję sobie, pokrywam, maluję akrylik, primer biały z Pent Artu, żeby mi nie żółkły, żeby były zawsze ładne, białe. One też potem lepiej sobie tam farby przyjmują. No i na samym tym, wiecie, szorcie była użyta farba Power Blush ze Stamperii i pozłocone to było z Fina Bar takim Vintage Gold i to jest taki złota pasta, którą też otrzymałam kiedyś od Wax, od Asi z fabryki Weny. A dzisiaj troszeczkę popieściłam sobie, słuchajcie, tym, ja mam taką farbkę z DP Craftu. To jest troszkę taki zimny róż, tutaj jest taki blush, trochę ciepły, ale musiałam coś zrobić, bo nie pasowało mi to do końca do tej mojej kolorystyki, jeżeli chodzi o tą... Oj, spieńka się posypało, o tą pracę, jaką będziemy robić. I takie dekoracje, słuchajcie, można sobie stworzyć z wycisków z masy. Same w sobie mogą być też dekoracją do kartki i spróbuję dzisiaj i użyć. Ja mam tutaj pod ręką napisy. Korzystam z kolekcji mintajowej, tej, której zawsze mam problem. Winged Melodies, tak? Winged? Nie, słuchajcie, ja to kocham mintaja. Wykorzystałam tutaj z tego bloczka do oklejenia sobie kartki na zewnątrz, wewnątrz. Natomiast jeden panel, który w środku tutaj jest, to jest ten panel taki, czy ja jeszcze go tu będę miała? Choć zastanawiałam się jeszcze też nad tym, ale wybrałam ostatecznie ten panelik tutaj z tego zeszytu uzupełniającego. Ja te zeszyty bardzo lubię, one mają ładne arkusze, więc się tutaj posiłkowałam. Bazę kartki mam 10×20, to jest baza, którą wykonałam sama. Tu mam i wykorzystamy sobie dzisiaj tą buteleczkę pięknie do tej naszej pracy. Kwiatuszki, z których będę korzystać, to są kwiatuszki Primy. Mam to tu wszystko powycinane, słuchajcie, więc możemy zacząć. Aha, i jeszcze mam takie podbicie z kalki mintajowej, z tego Flowers 2, więc jakby ktoś tak pytał i chciał wiedzieć, jak to wygląda. Ja już sobie tu tylko muszę włączyć klej na gorąco.
żeby potem się nie zdziwić, że jeszcze mi się nie rozgrzał. Czekajcie, bo mi to tu zjeżdża jakoś dzisiaj. Dzisiaj w ogóle jest kiepski dzień, słuchajcie. Oprócz tego, że pogoda jest fatalna, to widzę też po mojej Karolinie, że ten dzień absolutnie nie służy ani do pracy, ani do niczego, więc mam nadzieję, że mi to jakoś pójdzie. Ja sobie to jeszcze tu wyjmę. Czekajcie, ale chyba mi się skończyła. Sekundeczka. Musiałam sobie wyjąć tekturę inteligatorską do podbicia panelu. Pogoda jest fatalna, leje, jest szaro i ponuro. Dla roślin, dla ogródeczka fantastycznie, dla nagrywania filmów troszkę gorzej, ale damy radę, słuchajcie, będę kombinować. Ja już, żeby oszczędzić sobie czasu, powycinałam, żeby też Was długo tutaj nie trzymać na takich, jak to się mówi, pierdółkach. Ale leci z tego. Ja to muszę chyba, słuchajcie, jakoś wypędzelkować, by z tej kory spadło. Mam wycięte, zastanawiałam się w ogóle, czy wybrać to, ale tu troszkę ten niebieski, ten seledyn, czy jakkolwiek go zwał, nie do końca mi odpowiadał, bo też nigdzie go tu w pracy nie było, więc uznałam, że zrobiłabym tylko zamieszania. Zatem wybrałam taką deseczkową, różową część i kartka będzie naprawdę taka, wiecie, nie chcę powiedzieć monochromatyczna, bo ona taka nie będzie, ale będzie w takim bardziej różowym tonie. Czekajcie, bo znowu sobie nie ściągnęłam kleju. Okej. Ja w ogóle powiem Wam szczerze, już powolutku sobie nagrywam warsztat, ponieważ na początku sierpnia wyjeżdżam na 3 dni i no byłoby kiepsko. Ciężko w ogóle mam pogodzić to wszystko teraz, za dużo wszystkiego jest. Tym bardziej, że właśnie jeszcze to nagrywanie muszę już teraz załatwiać. Ojejku. Ale mam nadzieję, że jakoś mi się to uda wszystko, słuchajcie, ogarnąć. Także bardzo Was serdecznie zapraszam, bo myślę sobie, że ten albumik właśnie imieniny cioci Krystyny to jest taki album, który nada się na każdą okazję. Kolorystyka bardzo przyjemna, papiery P13. Więc no, konkretnie Love Stories, więc dobra. Taka karteczka, słuchajcie, wiecie, to są takie bardzo, to się bardzo nieładnie stało, ale słuchajcie, o, nie podpadnie. Wiecie, jak ja nie dokończę wątku, to potem się gubię. Mówię, że albumik bardzo uniwersalny, naprawdę na wiele okazji. Myślę, że czy pójdziecie na urodzinki, czy na jakieś... Ja nawet powiem Wam szczerze, że uważam, że to jest fajny albumik na ślub, który byłby robiony oczywiście w takim stylu jakimś takim może rustykalnym, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Mamy oklejoną, słuchajcie, bazę. Ja zawsze sobie docinam te papiery skrapowe tak 3 mm mniej niż w ogóle cała kartka jest, więc no i tutaj mamy jeszcze ten, też widzicie, zapomniałam o tym paseczkowym, który też jest wycięty. Okej. Dobra. I jedziemy sobie fajnie w dół. I to będzie ta tylnia część. Nie ma znaczenia, bo one są obydwie takie same. Z przodu mamy potem taki panel, więc z przodu sobie podkręcimy. Ta pogoda, słuchajcie, jest taka markotna. Moja Karolina jest dzisiaj bez humoru. Ja zresztą też. I to pokazuje, jak słońce daje nam wiele, słuchajcie, energii, takiego zapału, bo wystarczyło, że dzisiaj trochę kiepściej i człowiek taki słaby jak mucha. Od razu się psuje humor. Jak jest jesień, no to wiadomo, no jest jesień, to już wiemy, że jest jesień i nie ma co, ale jak jest lato i cały czas już teraz było tak, chociaż dla mnie, muszę przyznać się Wam szczerze, że te upały już były męczące, więc też z drugiej strony taki trochę oddech od tego też nie jest zły, bo to już te temperatury były za wysokie. Ja zawsze mówię,
że co innego, bo wiecie, jak tak niekiedy rozmawiamy na takie tematy, z różnymi rozmawia się osobami, to mówią, wyjeżdża się na wczasy, to tam nie przeszkadza, że jest gorąco, a tu trochę ciepło, ludzie narzekają. No tak, ale wiecie, ja zawsze mówię, że jak wyjeżdżamy sobie gdzieś na urlop i nie wiem, leżymy na plaży, czy odpoczywamy, to zupełnie inaczej się męczymy, niż tutaj trzeba pracować, a słońce piecze. Więc to tak inaczej się odbiera to leżenie w słoneczku na urlopie, a to takie, wiecie, kiedy trzeba pracować. I ja sobie ten panel taki zrobiłam mniejszy. Gdyby ktoś wiedzieć chciał, to ten panelek ma tutaj jakieś tam 8 cm z grosikiem, bo ja to tak przyłożyłam i obcięłam po prostu na 18 z grosikiem. No 8,3 na 18,3, tak mniej więcej. No ale to wiadomo, że nie musi być tak dokładnie, może sobie to tam każdy, jest po prostu mniejszy, bo ja tam mam podbicie na tej kalce, więc ja sobie ten panel tu pięknie na radełku przejadę, żeby on trochę taki był wtłoczony, lekko nam się podniesie, więc tej kalki trochę od spodu będzie widać więcej. No a fajnie, że będzie widać więcej, bo mamy ją taką ładną w kwiatuszki, więc super, fajne są te kalki, słuchajcie, z Mintaja. Troszeczkę takiego zamieszania na pracy wprowadzi tym, że jest taka niejednolita i no, to sobie trochę tak za nisko, ale to możemy jeszcze przesunąć. Jak coś nie wyjdzie, słuchajcie, można sobie to zagładzić. Wprawdzie tak trochę te dziureczki widać, ale wiecie, o co chodzi. Nie jest taki zgnieciony ten brzeg. O. I teraz jak przyjadę jeszcze raz, to już tych dziureczek nie widać, a fajnie radełko poszło. No i tutaj jest wspomniana przeze mnie kaleczka. Dam jak to złapać. Słuchajcie, kaleczki nie będę radełkować, tylko tu, ale to też jest ładna strona. W ogóle te papiery mają ładne kolory, natomiast same te, to chyba był taki jedyny bloczek, o ile mnie pamięć nie myli, w którym miałam problem z tymi uzupełniającym bloczkiem właśnie z Mintaja, bo ja zazwyczaj, no to jestem mega zadowolona i zawsze Mintaj ma ładne te uzupełniające, a ten był taki, nie wiem, no. Ja nie mówię, że zły, ale chyba taki był najsłabszy z tych wszystkich, jakie miałam. Ale to też jest tylko moje zdanie. Dobra. To tak nie doklejamy, więc ta kaleczka będzie fajnie widoczna. Ładne, takie kwiatuszkowe od spodu będzie wystawać. Jak to wyschnie, mogę jeszcze to troszeczkę podnieść. No i ja tutaj biorę tekturę. Tekturę muszę dociąć na szerokość tego papierowego, że tak powiem, tej mojej bazy z papieru, bo nie chcę, żeby przez kalkę było widoczne. No to wiadomo. Od razu też sobie zostawię tutaj, tu będzie mi łatwiej. Jeszcze słuchajcie, zepsuła mi się kasafiska, czy zepsuła się? Chyba akumulator. Czekam na pana też, mam nadzieję, że nie przyjedzie teraz jak nagrywam, bo wiecie jak to jest, nie? Czeka się cały dzień. A jak się zazwyczaj złapie za nagrywanie, to kurierzy przyjeżdżają i cała reszta. Dobra. I ciach. No i to nam wystarczy, żeby sobie ładnie tutaj podnieść panel. Ja myślę, że uda mi się do soboty już nagrać zakończenie albumu paryskiego. No i będziemy mogli wrócić na właściwe tory, jeżeli chodzi, wiecie, o kartki z mapki i tak dalej, jakąś fajną zabawę na kanale. Ja wykańczam też już powolutku, teraz była taka bardziej pracochłonna kolekcja na koniec tego miesiąca, czyli koniec lipca. Ona jest już na sierpień jakby, tak teoretycznie, żeby dziewczyny moje z DT Dream Teamku mogły sobie już tam tworzyć. Bo spotkamy się też na początku sierpnia gdzieś jak powrócę na tworzeniu na żywo. I zobaczcie, jak teraz to wyschło, to ja sobie mogę tak leciutko, jeżeli ktoś lubi, bo ja wiem, że nie każdy lubi takie przeginane, czy chociaż tutaj, bo chciałam powiedzieć, takie wytargane, nie każdy lubi, bo spotkałam się z opiniami, że klienci pytają albo zwracają uwagę, że kartka jest podarta. No nie każdy rozumie, wiecie, ten może nie cel, tylko to, czego dążymy, jeżeli chodzi o te przegniatanie. Nie każdy wie, więc warto zapytać klienta, żeby nie było potem problemów. Dobra, ja sobie tutaj może wysypię wszystkie te różyczki, bo myślę, że z tych różyczek skorzystamy na pewno.
i spróbujemy coś tutaj wymyślić. Słuchajcie, piękne są te buteleczki, bardzo fajnie, mówię, farbami można sobie je podkręcić. Ja ten blush kupiłam, ale teraz widzę, że przydałby mi się jeszcze taki typowy róż, bo tu miałam problem właśnie z uzyskaniem tego koloru, choć powiem Wam, że on tutaj, jak przyłożymy, to jakby taki jest ok, natomiast po nałożeniu i po wysuszeniu farby ona była trochę za bardzo tutaj taka pomarańczowa. Zresztą blush, no to jest taki kolor. Ale mi się wydaje, że tutaj sobie spokojnie damy radę. Że ta buteleczka byłaby takim głównym tutaj, głównym bohaterem. No i będziemy próbowali coś sobie przy niej poukładać. Ja sobie wycięłam takie kwiatuszki, to jest wykrojnik, ale myślę, że tutaj ten wykrojnik można ładnie połączyć sobie na przykład z elementem takim, zobaczcie, który wycięłam. I gdzieś tu jeszcze, żeby nie było tak pusto przy tej górze, że nie wiadomo skąd się to zabrało, przyłożyć. Więc tak chyba przyłożyłam i mi się to spodobało, więc raczej tak zostawimy. No zobaczcie, w ten sposób. I myślę, że pod tą buteleczkę tutaj ładnie, oczywiście zależy do czego takie buteleczki, takie elementy wykorzystuje się, można też pomalować tę tylnią część, żeby ładnie, zobaczcie, ja sobie ją tak trochę wysunę. Dobra, to ona by musiała jeszcze być tu, kurczaczek, teraz mi się przypomniało, że miałam do mojej mamy zadzwonić, słuchajcie, no ja już mówię, się śmieję, że w moim wieku to już naprawdę ta skleroza mnie dopada. Okej. Wiecie co, normalnie rzecz ujmując, to z pewnością bym sobie wezmę może tutaj, o, posmarowała to klejem na gorąco, ale już teraz tu popaćkałam trochę. Oj, taka jestem dzisiaj, rozbijam się strasznie. Nie, słuchaj, widzicie, to jest to, o czym mówię. Nie spojrzałam sobie z drugiej strony. Jaki glutek wyskoczył, ale już go tutaj reanimujemy. Kolejny dzień moich przygód. Słuchajcie, ja wczoraj rozlałam cały kubek herbaty na... Chyba nawet opowiadałam o tym, bo nagrywałam jeszcze album. Więc moja passa trwa, jak widać. Ale nie zniechęcamy się. Słuchajcie, czekajcie, bo ja teraz nie chcę sobie... Sekundeczkę. O, dobra. Wytrę sobie palec, bo miałam z tego... Zaraz Wam powiem, jakby ktoś pytał, co to jest. I już tłumaczę. Fantastyczny medium. Też zamykam. Bardzo polecam. Słuchajcie, to jest żel medium. Żel mat z Maymery, akrylowy, matowy, taki on, wiecie, wysoki, 822. I świetnie łapie i metalowe elementy i tak dalej, albo takie, które, no wiecie, potrzebują takiego solidnego mocowania, czyli tak jak tu mamy na przykład, jednak zetrę, ja tak jak tutaj mam, wiecie, tą buteleczkę, która jest, no już, buteleczkę, która jest oczywiście z masy, więc dobrze ją czymś sobie tak tutaj obciapkać. No, pojechałam z tym ciapkaniem po równemu, no ale już wybaczcie mi. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, oprócz tego, że od wczoraj mam taki kiepski dzień. Ale takie, wiecie, ja tak mówię, no jakiś ten w ogóle ten tydzień taki od początku, jak się zaczął, przynajmniej u mnie od różnych przygód, a tak się ciągnie i przestać nie może. Ja sobie spróbuję tej kaleczki tu wyrwać. Nie wiem, czy będę ją tu dawała, bo nie wiem jeszcze, co tu będę robić, ale może bym tak to fajnie tu jakoś wykończyła. W ten sposób. Na razie sobie to przyłożę, bo chciałam wyciągnąć tutaj kwiatuszki w tym kierunku, czyli tak wypuścić je trochę w tę stronę. Zobaczymy, jakie one tu są. Może, aj, sobie pobrałam, widzicie, to jest najgorsze, jak się gdzieś klapnie, gdzie nie mogę już tego zasłonić, chyba żebym tutaj zrobiła tak. I gdzieś tam będzie widoczne. Chociaż sama nie wiem, czy to jest tu potrzebne. A tutaj ta kwiecista kwiecistość,
Sobie ją może wysunąć trochę w tą stronę. Takie elementy też można przyciąć, no nie musimy ich robić wcale, wiecie, z całym tym, bo ja bym to tak wysunęła tu, ale też z drugiej strony mogłoby to tu wychodzić trochę, nie? Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest pora, żeby przestać gdybać i zacząć działać. I myślę, że najpierw przykleję sobie to na spód i to będzie się tak trzymało tu solidnie. Ok. Ja muszę to troszeczkę podnieść, żeby było tak swobodniej. Tutaj wiecie, jak jest ta buteleczka taka dosyć wysoka, choć tu będą kwiaty, ale zrobimy taką trochę sztuczną wysokość i trochę podniesiemy na butelkę, a trochę zostawimy na spodzie. I zastanawiam się, czy też to i kwiatuszki tu potem można by było, nie? Zobaczymy zaraz, czekajcie. To. Oj, no, ciało buziaka. Zrobimy to tak. I zobaczymy, czy tutaj to będzie ładnie się prezentować, jak będzie wychodziła gdzieś jeszcze ta kalka. Spróbować mogę, zawsze ją mogę wydrzeć. Słuchajcie, to nie jest tutaj, tego nie będzie i tak widać, więc... Aha, ja chciałam w tym kierunku, czyli tu troszeczkę wysuniemy. No może i ładnie to by wyglądało, tylko trzeba tam będzie trochę więcej tekturek podłożyć. Tutaj sobie to gdzieś znajdziemy. Taka karteczka, słuchajcie, czy na urodzinki, czy... Ale myślę, że ona taka będzie dosyć na bogato, w sensie takim, wiecie, przestrzenna, więc może taka bardziej właśnie na jakąś wyjątkową uroczystość. Aczkolwiek dla przyjaciela, przyjaciółki, słuchajcie, szkoda, że to nie jest dwustronne, bo... O, a może tą? O, je, zobaczcie, tu ładnie idzie w górę, a tu idą listeczki. Dobra, dobrze, że to wyjęłam. Też taka wyjątkowa, piękna karteczka. Piękna, się pochwaliłam, ale wiecie, co mam na myśli? Taka na bogato, no, trochę tutaj ozdób, trochę dekoracji. Coś tam zawsze się znajdzie. No i czas jakieś kwiatuszki tutaj przyczepić. Słuchajcie, tu mamy taki jasny. Może bym to trochę tak rozweseliła, żeby troszkę było takiej różnorodności. Ten, a może taki mniejszy, żeby one sobie tu ładnie siedziały. Potem jeszcze jakieś napisiki do tego. Słuchajcie, są tak urocze te kwiatuszki z tej Primy. Ja zachęcam, jeżeli ktoś gdzieś tam planuje zakup kwiatów albo coś, ten deseń, zerkajcie sobie tam do Primy. Słuchajcie, naprawdę bardzo często tam różne... Ja sobie może napis jakiś wzięłam. Kochaj życie. Wszystkiego najcudowniejszego, najlepsze życzenia. Często właśnie można się tam załapać na takie fajne promocje. Trochę to jest długie tutaj. I można w bardzo dobrej cenie kwiatuszki kupić. To naprawdę ładne. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że ich uroda jest kwestią gustu. No komuś się będzie podobać, komuś się nie będzie podobać. No to akurat jest normalną rzeczą. Natomiast wydaje mi się, że jest w czym wybierać. Śliczne. Te primowe teraz takie... Ja chyba przy prezentacji właśnie tych zakupów mówiłam o tym, że kiedyś Prima, no tak różnie było z tą jakością tych kwiatów. One były takie bardziej zgniecione, mi się wydaje. Że, takie mam wrażenie, że teraz dużo ładniejsze są te kwiaty. No ale może ktoś mieć, ja zawsze mówię, odmienne zdanie. Nie mówię, że ja zawsze mam rację.
Mnie się podobają bardzo. Dobra, kleimy. Muszę się tu troszeczkę naciągnąć do tego mojego kleju na gorąco. Słuchajcie, muszę jakoś sobie tę pracę usprawnić, bo ciągle gdzieś tam się naciągam. Szukam. Wysuniemy sobie ją trochę tutaj. O, bo ja myślę, że teraz już ten napis zostanie. Żeby go tam troszeczkę schować pod te kwiatuszki. Żeby było widać, co piszę, ale żeby nie było widać tego zakończenia, nie? Tam tej krawędzi napisu, bo to dla mnie zawsze jest takie ważne, że i to ładnie nawet mi siądzie to na ten... Tam ta koroneczka, czekajcie. Dobra. Nawet mi to siądzie na tej buteleczce. I po prawdzie musiałabym tu trochę tekturek, żeby to nie było takie w powietrzu. Mogę tak to lekko wygiąć, ale wiecie, że ja napisy póki co przyklejam tak bardzo tymczasowo, bo nigdy nie wiem, czy one w ostateczności na tej kartce się znajdą, czy nie. Tu ten sznureczek ładnie jeszcze można tak... I jeszcze ta mała różdżka. Ale się położyłam na tym stole. Sobie przesunę, bo mi się tu wyjęło zaraz. Mam podłożone. A nie, to ja chyba wzięłam ten duży. Czekajcie, zrobimy sobie tu ten mniejszy. Klejem już jest naciapane, więc wystarczy tylko przyłożyć i się ogarnąć z tych niteczek. Chodź, łobuzie, wysusz się. No, oczywiście. Nie chcę, żeby mi się przykleił do... O, dobra. No zaraz wyschnie i będzie ok. Dobra. Co? Nie, chyba ten motylek mi nie pasuje. Słuchajcie, to myślę, żebym to tak zostawiła, albo w tę stronę. Karteczka taka, jak to się mówi, mocno wypasiona. Może tu różyczka, może bym mogła nawet wyciąć z tych elementów. Brakowało mi takich pojedynczych główek trochę. Tylko zerknę, czy ja mam z tego Tima tutaj te nożyczki. No, słuchajcie, nie mam, nie wiem. Chyba zostały w domu, jak zwykle. Ale myślę, że ja bym tu już chyba nic nie dodawała, choć kusi mnie, żeby jeszcze tam gdzieś wypchnąć jakiegoś kwiatuszka. Słuchajcie, co one są tak śliczne, naprawdę. Takie urocze, malutkie. Trochę te kuleczki tu spadają z tego, ale może tam się to będzie dało jakoś... A, ładnie. Tak się to trochę zapełnia tu, bo jeszcze sobie myślę tutaj. Ale też nie chcę przesadzać, bo wiecie, jak to jest, nie? Przesadzić łatwo, a... Chociaż z drugiej strony, jak to mówią, czy naprawdę istnieje coś takiego jak za dużo kwiatków? No chyba nie. Ja bym to tak pod te gałązki chciała schować, żeby to tak ładnie wystawało w górę, a niekoniecznie było takie wicie, nie? Mocno widoczne. Ja sobie już biorę tą moją pałeczkę taką do... O, i spróbujemy je przykleić. No bo szkoda, żeby to tutaj gdzieś mi, wiecie, spadło, leżało albo się wyrzuciło, jak może ładnie wyglądać. Bardzo, bardzo Wam polecam. Ja oczywiście spędziłam dosyć, bo tam tych kwiatów jest mnóstwo, no ale ja mam tam swoje jakieś tam ulubione kolory i tak dalej, więc kierowałam się bardziej tym właśnie i muszę powiedzieć, że wszystkie, które przyszły, no wszystkie mi się podobały. Nie było czegoś takiego, że wiecie, zamówiłam jakiś i przyszedł mi i myślę sobie, kurczę, no jednak ładniejsze to było na zdjęciu. Nie. Szukam jeszcze tekturki, nie będę ciachała całej, bo wiecie, jak można jeszcze sobie przestrzenność zbudować na samym kleju na gorąco, bo ja chciałam tutaj tą różdżeczkę sobie, żebym ją tak tu ładnie wrzuciła. Dodam trochę tak pusto, więc sobie tu nalewamy, wkładam klej, nalewam taką kuleczkę, czekam aż troszeczkę przestygnie i dopiero wtedy ją sobie przyłożę. Można nawet jeszcze ją lekko kleju nałożyć, albo czekać do samego całkowitego takiego przestygnięcia, albo takiego leciutko, że jeszcze złapie, ale zostaje mi ta kluseczka taka, tu widzicie, taka kula jest, więc on też w ten sposób się nam ta przestrzenność ładnie buduje. I no, tylko teraz musiałabym to złapać z drugiej strony, czekajcie. Ok, i tu sobie wsunąć, bo tu mam takie, o, puszczam to od razu i je dociskam jakoś bardzo mocno. Widzicie?
I on sobie tak jest taki w powietrzu, nie jest tak mocno dociśnięty. I ładnie wygląda. Myślałam jeszcze tu, bo też jest taka dziura, ale zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądać, bo kwiatuszek zawsze mogę z powrotem odłożyć, więc to tam nie jest jakiś... Chyba, żebym go schowała pod... Bo one są takie drobniutkie, te kwiateczki, że one naprawdę... Wiecie co, ja bym ich tak porównała, nie wiem, czy ktoś jeszcze kojarzy Sweethearty z Wild Orchid Craft. No to, o, i to jest, widzicie, zapełniło się, więc dobra, ja go tu zostawiam. Mogłam sobie ich więcej wziąć, bo są śliczne. W ogóle żałuję, że nie ma na przykład z samych różowych, samych takich miętowych, no bo to jest wydawane do konkretnych kolekcji, więc no, też to rozumiem. Bo przydałoby się, bo tu za chwilę wszystkie różowe wyciągnę, a miętowe zostaną. No ale takie życie kwiatków. Na pewno coś miętowego potem się zrobi, żeby wykorzystać jeszcze miętowe. Czekajcie, muszę sobie do tego. Tu, o, tu się ma. Wiem, że on nie jest z tego, ale czy ja go nie przykleiłam, słuchajcie. A, ja go tylko włożyłam i nie byłam jeszcze pewna. A teraz już jestem pewna. Nie. To jest po prostu hardcore. Trwa dalej. Tak sobie tu zrobimy go trochę w górę. No i ładnie. On sobie tu będzie wystawił. Może on by ładnie był na dystansie taki, wiecie, włożony. Ale już sobie poradziłam z nim. Ładnie się tutaj nad napis mi subcio. Dobra. Także jeżeli ktoś nie zerkał, zachęcam tam czasem sobie spojrzeć na moje shortsy. Będę starała się, słuchajcie, jakieś ciekawe rzeczy tam umieszczać. I wczoraj właśnie tworzyliśmy sobie tą buteleczkę w 3 minutki. Oczywiście 3 minutki na przyspieszeniu, więc trwa to 3 minutki, natomiast jeżeli chodzi o taką rzeczywistą i realny czas, no to troszeczkę więcej jednak. Bo, czy może inaczej, wiecie jak to jest, nie? Że stworzyć pracę można naprawdę w miarę szybko, jak tam mamy jakiś pomysł na nią, natomiast przygotowywanie tych wszystkich części składowych pracy zajmuje troszeczkę więcej, bo trzeba było te wyciski, słuchajcie, zrobić, one musiały się wysuszyć, samo pomalowanie ich i jak widzicie, on jeszcze jest tu mokry trochę z tyłu, nawet się odkształca. Co chciałam powiedzieć? Pomalowanie, no to jest chwila, moment, bo podsuszyłam to sobie z suszarką, więc to poszło dosyć szybko, ale już tu wiecie, wycinanie tych kwiateczków z wykrojnika, gdzieś tam je cieniowanie, owijanie tym sznureczkiem, no troszeczkę to czasu zajmuje, przygotowanie tych części składowych. Kwiatki miałam gotowe, więc jakoś to tak nie zeszło zbyt długo, natomiast no same te wyciski, które musiały ostygnąć, wysuszyć się, ostygnąć. I miałam przygotowane wcześniej, oczywiście widzieliście, że było pstryknięcie i już było suche wszystko, no tak nie jest, musi wyschnąć dobrze. Zawsze to tym primerem sobie pokrywam i wtedy mam bardzo ładne, białe te wyciski, nic się z nimi nie dzieje. Tutaj jeszcze to jest mokre, więc wszystko się łapie do tego, więc już to zostawiam, nie tykam. Patrzę tu na ten mój Nuvo Crystal. Mogłabym sobie któreś te moje albo dekomiksy, ale jak mamy nowy produkt, to może Wam po prostu go przy okazji pokażę w użyciu. On oczywiście wyschnie na taki lekko... Widzieliście, jaki tam był ten kolorek, jak ja pokazywałam. No one nie wyschnie na takie szkiełko, ale też nie takie całkiem mega białe jakieś wybitnie, a takie... Ale troszkę ich tu można sobie porobić, czy na tych kwiatuszkach, czy na tych dodatkach. O, takie mini malutkie. O, to fajnie wyschnie, będzie ładnie wyglądać. To jest taka imitacja rosy. Teraz oczywiście tego nie ruszę przez moment, aż się wysuszy. Nuvo Crystal Glaze. Ja pokazywałam w zakupach z zielonych kotków. Sobie nabyłam, więc jeżeli ktoś ma ochotę, zachęcam. I już tutaj, wiecie co jeszcze muszę zrobić? Zdjąć tą resztkę tej masy z tego, bo to jak zastygnie, to ciężko to jest, powiem Wam szczerze, wyczyścić, bo to nie jest taki klej, więc większe wyzwaniowo.
I tak wygląda praca. Słuchajcie, no mega na bogato, taka wiecie, mnóstwo kwiatów, ale myślę, że ładnie to wygląda. Przynajmniej mi się podoba. Oczywiście, że gusty mamy różne. Ja zawsze mówię, o gustach się nie dyskutuje. Każdy robi jak ma ochotę i jak mu się podoba. Staram się nie zepsuć moich kropelek rosy, zrobić jakoś fajnie zdjęcie, żebym mogła film pokazać Wam z tego, jak wykorzystałam tę buteleczkę. Teraz się tak zastanawiałam, czy ona by tu nie wyglądała ładniej biała cała, ale chciałam wykorzystać tę, którą zrobiłam wczoraj na szorciku, ale z drugiej strony niech jest taka różowa, będzie się tu przynajmniej bardziej wybijała. Tu już to widzicie tak zaschło, że już to ciężko przesunąć, ale jeszcze mi się udało, bo trochę miałam chyba krzywo tę górną część tej buteleczki. Dobra. Życzę Wam miłego tworzenia. Mam nadzieję, że praca Was chociaż troszeczkę zainspirowała i będziecie do mnie zaglądać. Raz jeszcze tutaj bardzo serdecznie zachęcam do dołączenia do warsztatu imieniny cioci Krystyny. Wszystkie szczegóły w linku, który jest podpięty na początku filmu i też w filmie, który na kanale jest, możecie go znaleźć. To jest warsztat numer 4. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, że obejrzeliście ze mną ten film i że może stworzycie taką karteczkę. Życzę Wam miłego twórczego tygodnia. Do zobaczenia, do następnego razu i uważajcie na siebie. Pa, pa.